po raz pierwszy na taką dużą skalę muzeum pokazuje album fotograficzny, który zazwyczaj jest bardzo trudny do pokazania. My staraliśmy się tutaj porozwiązywać te albumy, pokazać poszczególne karty, żeby próbować otworzyć historię, opowieść, które się w danych albumach znajdują. Tytuł wystawy Śliczna jest młodość naszego wieku, fotoalbumy 1850-1950 jest zaczerpnięty z jednego z albumów, bardzo zagadkowych, o których prawie nic nie wiemy, ale w pewien metaforyczny sposób i właśnie dzięki temu, że nic o nim za bardzo nie wiemy, pokazuje to, czym album fotograficzny jest. Są tam bardzo radosne, piękne zdjęcia roześmianych ludzi, a przewrotne jest to, że pochodzi on z okresu okupacji, czyli jak gdyby jest takim może marzeniem, trochę przeniesieniem, że mimo okoliczności, w których się znajdują, to szukają i chcą pokazać i przekazać dalej to, co jest takie najmilsze w życiu. Wywoływanie wspomnień, wywoływanie uczuć, utrwalanie relacji, utrwalanie władzy. To wszystko robi album i to, co znaleźliśmy w albumach, wynika z ich oglądania, a nie z teorii, którą na albumy nałożyliśmy. Po prostu oglądaliśmy przedmioty, czasami bardzo małe przedmioty, które kryją w sobie duże historie. W najstarszych albumach język jest jeszcze mocno zakorzeniony w języku malarskim i wraz z rozwojem fotografii amatorskiej język się usamodzielnił i był zdolny do tego, żeby z jednej strony stać się narzędziem osobistych narracji, a z drugiej strony narzędziem takim bardzo profesjonalnym do opowiadania o maszynach, o pogodzie, właściwie do opisywania jakiegokolwiek obszaru świata. Wystawa dzieli się na 3 takie zasadnicze części, które mają tytuł Wywoływanie, Utrwalanie i Album jako projekt. W pierwszej części, w wywoływaniu, mówimy przede wszystkim o tym, że album to jest coś, co jakby się dzieje. Dzieje się na oczach publiczności, dzieje się na oczach i w rękach osób, które je oglądają. Uruchamia zarówno opowieści, jak i wspomnienia. XIX-wieczne albumy z portretami, czy albumy i teki z widokami pełniły funkcję ozdoby salonu. Stawały się motywem rozmów, konwersacji, spotkań rodzinnych, wywoływały wspomnienia, opowieści o miejscach i ludziach, a także były takim narzędziem do budowania pozycji społecznej. Bardzo interesującym przykładem jest album rodzin Bejerów, Krysińskich, Boretti, Hauszyldów. Karol Bejer to nestor warszawskiej i w ogóle polskiej fotografii. Karol Bejer trafił na zesłanie za swoją działalność związaną z powstaniem styczniowym. Został wywieziony do Nowochapiorska i tam właśnie powstał autoportret, który wysłał w liście z dedykacją dla swojego 7-letniego syna, pisząc do niego, żeby był grzeczny, żeby słuchał się mamy, żeby dobrze się uczył i że kocha go z całej duszy. To takie bardzo wzruszające i ujawniające też, że poza tą warstwą taką właśnie bardzo oficjalną, skodyfikowaną portretu, w którym w XIX wieku pokazywano się w pewnej konwencji, pozie, to pod tą warstwą kryje się taka bardzo ludzka, bardzo intymna część, której nie są pozbawione właśnie te albumy rodzinne XIX-wieczne. Na wystawie prezentujemy album Franciszka Grera, wybitnego pediatry, amatora fotografii. Ani Grer jako fotograf, ani album jako obiekt nie jest jeszcze skrępowany żadną konwencją, ani narracyjną, ani wizualną. I mamy wrażenie, że Grer chce sfotografować wszystko, co widzi dookoła. Swoją rodzinę, zwierzęta, mijane widoki. I wszystko to próbuje zmieścić na kartach. Właściwie zdjęcia rozsadzają album. Nie ma tam żadnej łatwo uchwytnej opowieści. To jest wyjątkowe, tym bardziej, że właśnie w tym czasie zaczęła rozwijać się fotografia amatorska. Na wystawie prezentujemy też albumy z I i II wojny światowej
Albumy takie często chcielibyśmy traktować jako dokument historyczny, ale jednak nie powstawały w tym celu. Służyły prywatnej pamięci i zapisowi własnych doświadczeń. Właśnie jak album z podróży, zapewne kluczowej w jej życiu, zakomponowała swoje albumy pamiątkowe Rosemarie Linke, pielęgniarka niemieckiego Czerwonego Krzyża, która przyjechała do Warszawy, kiedy szpitale niemieckie szykowały się na otwarcie frontu wschodniego. Przeglądając kolejne karty tych albumów, widzimy najpierw długą podróż pociągiem, potem przyjaźnie i pracę w szpitalach, życie codzienne Niemców w okupowanej stolicy, w ogródkach piwnych podczas koncertów, a wreszcie spotkanie pielęgniarki z jej przyszłym mężem, SS-manem, który w Warszawie leczył rany odniesione na froncie wschodnim. To, co było dla nas uderzające, to że do tych pamiątkowych albumów włączyła też zdjęcia wykonywane z dachu budynku sądów na Lesznie, pokazując dwie strony miasta, aryjską i żydowską, a później kolejne fazy niszczenia getta i panoramę ruin, które po nim pozostały. W drugiej części, w utrwalaniu, pokazujemy raczej takie konstytuowanie się już pewnych konwencji albumowych i też to, czemu służyły konkretne albumy. Że miały bardzo konkretne funkcje, nie tylko rodzinne, ale były wykorzystywane też na przykład w fabrykach czy różnych instytucjach do dokumentowania historii konkretnych miejsc. I że właśnie były podarowywane w bardzo różnych sytuacjach. Czasem były to sytuacje towarzyskie po prostu, a czasem bardzo istotne sytuacje związane z polityką. Tak się złożyło, że niezwykle bujnie rozwijająca się w Warszawie fotografia w latach 50. XIX wieku zyskała dodatkową pożywkę w wydarzeniach politycznych, które miały miejsce i dużych przemianach społecznych w Warszawie. I bardzo to pomogło w ogóle rozwojowi fotografii i popularności wśród mieszkańców i nie tylko Warszawy. Złożyły się na to wydarzenia bardzo dramatyczne, a później wręcz traumatyczne, takie jak powstanie styczniowe. Zdjęcia osób, które manifestowały żal po tym wydarzeniu, czyli osób, które fotografowały się w strojach z okresu żałoby narodowej, w czarnych strojach z patriotyczną biżuterią. Te zdjęcia zajmowały miejsce w rodzinnych albumach. Obok tych fotografii, albumów poświęconych utrwalaniu pamięci leży album, który właściwie pełni jakby podwójną rolę. Album Frederiksa, który był policmajstrem warszawskim, i album ten zawiera również wizerunki powstańców, zesłańców, następnie działaczy politycznych, dowódców wojskowych z powstania, ale ma on inny wyraz. Jest on skonstruowany jak album, katalog przestępców. W sąsiednich naszych albumach rodzinnych są te same fotografie, tylko w naszych albumach są to bohaterowie, a nie buntownicy. Jednym z ciekawszych przykładów albumów na naszej wystawie, dla których istotny jest ten wyjściowy kontekst, w jakim album powstał, jest album dokumentujący działalność żydowskiej samopomocy społecznej, przygotowany na zlecenie amerykańskiej fundacji American Joint Distribution Committee. Wykonanie tego albumu zostało zlecone Henrykowi Bojmowi, właścicielowi zakładu fotograficznego Photo Forbert. I o ile w albumie są zdjęcia bardzo znane, funkcjonujące jako ilustracja działalności instytucji funkcjonujących w dzielnicy żydowskiej, chcieliśmy je pokazać w pierwotnym kontekście, w kontekście albumu, na kartach z podpisami w języku niemieckim, w sekwencjach zaplanowanych przez Henryka Bojma z nutką taką może filmową nawet, i z pokazaniem właśnie tej wyjściowej sytuacji, w której fotografie są wykonywane jednocześnie po to, aby zaświadczyć o skuteczności niesionej pomocy, a jednocześnie zapewnić o konieczności jej kontynuowania. Album nie jest tym, czym się wydaje na pierwszy rzut oka. I takim przykładem jest album Stefana Stadlera, dyrektora technicznego fabryki Lil-Poprau i Lowenstein, produkującej wagony przede wszystkim i części metalowe mostów. Do ostatniej strony wydaje się, że ten album pokazuje rozwój fabryki, że jest taką dumną opowieścią o tym, jak przedsiębiorstwo na przełomie XIX i XX wieku rozwinęło skrzydła.
Ale na ostatniej stronie Stadler wkleja swoje portrety z różnych okresów. 1890, 1900, 1912 i obok tych portretów wkleja portret konia. W wierszyku, który wkleił pod fotografię, napisał tak: praca go żywiła, praca go zabiła. Widać nagle, że to nie jest album dyrektora, który chwali się fabryką, ale album rozgoryczonego starszego pana, który w atmosferze jakichś konfliktów przeszedł na emeryturę. I to jest o tyle fascynujące, że rzadko mamy takie świadectwo ze strony dyrektora, nie? Z tej wyższej półki, z menadżera, tak? Powiedzielibyśmy dzisiaj, fabryki, a nie opowieść o robotniku, który stracił na przykład rękę w wypadku. To jest bardzo ciekawe, czego w albumie nie ma. Nie ma strajków, a przecież początek XX wieku to był okres wielkich strajków i przemian. Właśnie nie ma robotników. Oprócz znowu jednej strony wydaje się, że Stadler, który był amatorem fotografii i sam też fotografował, że jest autorem kilku fotografii robotników produkujących koła. I to są dwie takie prywatne jego strony w albumie, który jest świadectwem 40 lat pracy. Ciekawym przykładem albumu fotograficznego, który chwyta na gorąco coś, co wydaje się bardzo trudne i umykające ludzkiej percepcji, jest album Dymów Warszawskich, album Zadymienia Warszawy, sporządzony około 1935 roku na potrzeby elektrowni warszawskiej. Elektrownia chciała przekonać, że zadymienie miasta jest spowodowane przede wszystkim przez mieszkańców, przez mieszkania prywatne, a nie fabryki czy zakłady przemysłowe, które otaczają to miasto. W tym celu sporządzono taki raport, w którym został bogato ilustrowany fotografiami, godzina po godzinie dokumentującymi wybrane miejsca i stopień zadymienia miasta przez poszczególne kominy. W części album jako projekt pokazujemy dwie strony, takie najbardziej niezbędne do tego, żeby album zaistniał. Z jednej strony jest to część materialna. Pokazujemy, że album to nie tylko ta konstrukcja, w którą wkłada się czy wkleja fotografię, ale też, że album ma swoje warstwy historii, swoje warstwy czasu. Pokazujemy również albumy niezaistniałe, czyli takie, które nie przyjęły swojej materialnej formy, ale które już na poziomie idei miały być kiedyś albumem fotograficznym. Jednym z najciekawszych jest album niezaistniały autorstwa Marcina Olszyńskiego. W momencie, kiedy wykonywał fotografię do tego albumu, był jeszcze amatorem, fotografem. Postanowił wyruszyć w podróż z grupą artystów, malarzy do podwarszawskiej miejscowości Starogród, a działo się to w 1856 roku. Grupa wyruszyła w plener, zapewne również rysunkowy i malarski, ale przy okazji Marcin Olszyński postanowił fotografować chłopów, włościan w ich własnym otoczeniu, tworząc rodzaj opowieści o scenach z życia wiejskiego. I tak właśnie anonsowany był album w prasie. Na tej wystawie zobaczymy, jak utrwala się pewna konwencja, ale też jak jest przełamywana zarówno przez artystów tworzących w latach 50., jak i przez artystów współczesnych. Bardzo ciekawym tego typu przykładem jest album, taki tytuł nosi ta praca, Anety Grzeszykowskiej. Choć są to zdjęcia rodzinne, z wyjazdów, z urodzin, czy z różnych innych konwencjonalnych sytuacji, to bardzo szybko, kiedy przeglądamy kartę tego albumu, to zobaczymy, że kogoś brakuje na tych zdjęciach. I rzeczywiście tak jest. Grzeszykowska wymazała z tych fotografii wklejonych do albumu wizerunek swojej córki, Franciszki, i ułożyła jeszcze całą historię wstecz, to znaczy od 10 urodzin aż do czasu jej narodzenia. I jest to taka historia życia dziewczynki, w której nie znajdziemy wizerunku tego dziecka, ale tak naprawdę właściwie ta historia pojawia się
mimo braku samej twarzy czy postaci tego dziecka, bo widzimy, że wszystko, co tam się dzieje, właśnie jest skoncentrowane wokół tej postaci. I jestem przekonana, że to właśnie ta formuła albumu, ta narracyjność, którą umożliwia, którą wprowadza album, też to, jak bardzo bliski jest medium filmowemu dzięki temu, że tworzy pewną opowieść. Mam poczucie, że żadne inne medium nie byłoby w stanie opowiedzieć i tak oddać obecności konkretnej osoby bez pokazania jej wizerunku. Myślę, że to, co najciekawsze, to jest pokazanie, że album to nie jest tylko papierowa okładka, karty i fotografie. Chcieliśmy pokazać, że album jest wielopoziomowym zjawiskiem, bardzo bogatym, złożonym, nie redukowanym do właśnie tylko fotografii czy do pięknej, ozdobnej okładki. Album, szczególnie fotograficzny właśnie, to jest takie narzędzie do myślenia. To wklejanie zdjęć, karta po karcie i sposób montowania tych zdjęć, to kogo się pomija w tych zdjęciach, na przykład w albumach rodzinnych, czy później to, kto jest z nich wyrywany, bo też się zdarza, jest po prostu fascynujące i pozwala odkryć czyjś sposób myślenia, pozwala uczestniczyć w czyimś życiu, a jednocześnie to wszystko jest w takim małym przedmiocie i też w albumie fotograficznym najpełniej pokazują się wszystkie cechy fotografii, jeśli można tak powiedzieć. I powiedziałabym, że album to jest naturalne środowisko dla fotografii.